Hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem, który rozgrzewa ostatnio grupy facebookowe, czyli czy warto kupić starą S-kę za 50 tysięcy. Oglądajcie. Słuchajcie, więc na kanwie tego, co u nas się dzieje ostatnio, czyli tego, ile my ostatnio robimy S-ek, ile naprawiamy silników, i przy okazji na kanwie tego, co dzieje się na forach internetowych, gdzie wszyscy prześcigają się w kontekście coraz tańszych ofert na starsze, używane Tesla Model S, postaram się odpowiedzieć, czy warto w ogóle kupować taki samochód. No i podstawowa odpowiedź, jak zawsze na naszym kanale, będzie: to zależy. A od czego zależy, to zaraz do tego przejdziemy. To, czy taki wybór jest dla Was opłacalny, zależy przede wszystkim od tego, czego szukacie. Czyli musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dość mocno wyeksploatowany, używany samochód 13, 12, 10 czy 11-letni takiego formatu jak Tesla Model S będzie spełniał Wasze oczekiwania. Abstrahując od wszystkich rzeczy związanych ze stanem technicznym, musicie też wsiąść do takiego samochodu, przejechać się nim i być przekonanym, że to jest samochód, który spełnia Wasze aspekty. I ja słyszałem już różne opinie. Moja osobista opinia na temat starszych Tesla Model S, szczególnie ze starszymi siedzeniami, jest taka, że ona jest dosyć niewygodna. Miałem okazję taką Teslą przejechać dosyć długie dystanse i osobiście mi ten samochód nie przypasował. Być może jest to kwestia wieku, być może jest to kwestia przyzwyczajeń. Mi ta Tesla Model S nie przypasowała. Trochę lepiej, lub może nawet zdecydowanie lepiej porusza się Teslą poliftową, tak? Czyli z tym nowym przodem, z lepszymi, ulepszonymi siedzeniami. Natomiast taka stara, z rocznika od 12, chociaż 12-rocznik prawie w Polsce nie występuje, ale powiedzmy od rocznika 13 do rocznika 14, szczególnie z tym dużym tylnym silnikiem, ale tak naprawdę dotyczy to też modeli dwusilnikowych, ma dosyć słabe wnętrze w kontekście siedzeń i jest niewygodna. Dodatkowo musicie pamiętać też o tym, że Tesla Model S z pierwszych modeli, czyli właśnie tych 13 i 14 roku, nie posiada autopilota. Jedyne, co posiada, to tempomat. Jest to standardowy, zwykły tempomat, który pozwala Wam utrzymywać prędkość na autostradzie, natomiast nie ma trzymania się pasów i tych wszystkich rzeczy, które występują już w nieco późniejszych Teslach Model S. I tutaj najbardziej dyskwalifikujące jest to, że te pierwsze Tesla Model S w ogóle tego nie posiadają. Oczywiście Tesle pochodzące z takiej europejskiej dystrybucji, nie mające żadnej historii wypadkowej, one mają jeden bardzo duży benefit, chociaż on jest moim zdaniem bardzo trudny do wykorzystania w obecnych czasach, to jest nielimitowane darmowe ładowanie. Czyli taka S-ka, jeżeli ją kupicie, ona jest w stanie się ładować absolutnie za darmo na superchargerach w całej Europie. Czyli możecie ruszyć z Polski, pojechać do Hiszpanii i wrócić do Polski w teorii zupełnie za darmo. Natomiast to też niesie za sobą pewne problemy. W obecnym świecie elektromobilności jakby jeżdżenie samochodem elektrycznym nie jest trudne, ale między innymi dlatego, że ten samochód dosyć szybko przyjmuje energię. Czyli taka Tesla Model 3 czy Tesla Model Y, czy nowsze Tesla Model S są w stanie się ładować bez problemu, zaczynając swoje ładowanie z mocą nawet 250 kW. Są samochody, które robią to jeszcze szybciej. Natomiast taka stara S-ka, jeżeli zacznie od 120-130 kW, to jest super, natomiast końcówka ładowania będzie Wam przebiegała bardzo długo. I takie samochody, żeby nimi dojechać od chargera do chargera, czasami potrafią ładować się 45-50 minut, co bardzo wydatnie wydłuża podróż. I to, co było akceptowalne jeszcze 4-5 lat temu, kiedy te samochody ogólnie nie ładowały się zbyt szybko i ładowarek szybkich też nie było zbyt wiele, w tej chwili wydaje się bardzo trudne do zaakceptowania i ten koszt, albo ten pieniądz, który odzyskacie z tej podróży, on Wam być może nawet nie zrekompensuje utraty czasu i tego zmęczenia, które będzie Wam towarzyszyło przy tej długiej podróży. I to, co było dla nas romantyczną podróżą, a może nie romantyczną podróżą, ale takim romantycznym wyzwaniem, ekscytującym, czyli podróż Tesla Model S do Hiszpanii z powrotem, w chwili obecnej bym się tego nie podjął, bo to po prostu byłoby dla mnie koszmarem. Zmieniliśmy anturaż, czyli jakby otoczenie nasze, i tutaj właśnie siedzimy w takiej S-ce, która jest reprezentantem tej pierwszej wersji. Niestety tutaj ktoś dołożył tą konsolę z wersji przejściowej i poliftowej, która też jest absolutnie beznadziejna, no ale powiedzmy, że ktoś tutaj próbował ratować wnętrze. Natomiast to wnętrze jest bardzo surowe. Ono oczywiście robiło niesamowite wrażenie w momencie, kiedy się człowiek przesiadał z jakiegoś prostego samochodu spalinowego i te wszystkie rzeczy tutaj na ekranie, to, że w ogóle mamy taki duży ekran, no to w owych czasach, kiedy ja kupowałem pierwszą S-kę w roku 19 czy 20, no to robiły na mnie ogromne wrażenie. I przyspieszenie, i komfort jazdy, i to wszystko, co Tesla oferuje na samym początku, oczywiście jest przyjemne i robi
bardzo dobre wrażenie. Natomiast teraz jak się patrzy na ten samochód z perspektywy czasu, kiedy mamy już do czynienia z dosyć szeroką gamą produktów z elektromobilności, no to wsiadamy do samochodu, który jest wykonany w tandetny sposób. Czyli tutaj Wiktoria później Wam pokaże przebitki, ale tutaj mamy taki bardzo, bardzo chamski plastik na desce rozdzielczej. Po samochodzie widać już, że swoje przeszedł. No te samochody po prostu idą w lata. To jest akurat chyba rocznik 13. Dodatkowo jest to P85+, czyli dodatkowo jest to wersja Performance i o tym trochę więcej później powiem, o tych wersjach i na co trzeba uważać. Jest jeden plus związany z tymi bardzo starymi Teslami Model S, o którym mówiłem też wielokrotnie na swoich materiałach i sam też się z tego bardzo cieszyłem w momencie, kiedy miałem taką właśnie S-kę, a miałem S-kę tylnonapędową, akurat z 2014 roku. Pojemność bagażowa. Tesla Model S tylnonapędowa ma bardzo duży, nadzwyczajnie, ponadnormatywnie duży bagażnik z przodu z dodatkową jeszcze przestrzenią bagażową i zaraz postaram się Wam to pokazać. Pokażę, jak ta przestrzeń wygląda. Najpierw musimy oczywiście otworzyć i tutaj mamy ten plus jeszcze, mimo że to jest stara technologia, że możemy sobie tak lub z kluczyka otworzyć przedni bagażnik. Jaka tu jest gigantyczna przestrzeń. Przy okazji Wiktoria da Wam linka do takiego starego filmu, jeszcze kiedyś kręciliśmy materiał Kobiecą ręką, gdzie pani prezes takiego właśnie franka całego otwierała, wymieniała. Zobaczcie sobie, jaka to jest gigantyczna przestrzeń. Zawdzięczamy to temu, że nie mamy z przodu w ogóle silnika i mamy dużą ilość przestrzeni dodatkowej do zagospodarowania i Tesla tą przestrzeń zagospodarowała. Także uwierzcie mi, że z tylnym bagażnikiem, jeszcze dodatkowo z wnęką, z tym przednim bagażnikiem, ta Tesla ma tak niesamowitą pojemność, że naprawdę na każde wakacje możecie pojechać, pod warunkiem, że dojedziecie. I to jest kolejny temat, który chciałem omówić. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, niestety tego nie unikniecie, jeżeli chodzi o tego typu samochody starsze, to jest to, że te Tesla Model S były naznaczone dużo większą awaryjnością niż następne modele Tesli. Tutaj Tesla Model S, Tesla Model X występuje dla mnie jako jedno. Przypominam, że Tesla Model X w założeniu miała być po prostu podwyższoną wersją Tesli Model S, natomiast Tesli to nie wyszło i ta ilość współdzielonych komponentów nie jest duża. Natomiast takie było założenie i w pewnym sensie, jeżeli chodzi o platformę, te samochody ze sobą są połączone. Dodatkowo Tesla X jest dużo bardziej skomplikowanym samochodem, więc w zasadzie psuje się jeszcze częściej. Natomiast jeżeli chodzi o Tesla Model S, szczególnie te pierwsze modele między 12 a 14 rokiem, a w szczególności 12 a 13, no mamy tutaj niesamowicie dużą ilość komponentów, które są w stanie się zepsuć. Pierwsza rzecz, która dawała się we znaki użytkownikom tych Tesli, to oczywiście klamki. Pierwsze klamki, ja może tutaj zaraz znajdę taką klamkę, żeby Wam pokazać. My te klamki używamy już tylko i wyłącznie do kanibalizowania komponentów. To były klamki, w których siadało bardzo dużo rzeczy. W pierwszej kolejności te styczniki, w których się tutaj po prostu te przewody ułamywały i dochodziło do tego, że nie było kontaktu z nimi. Później psuły się zębatki, o takie jak tutaj widzicie. Wiktoria da Wam później przebicie na taką zębatkę, bo mam oczywiście takie w zapasie. A na końcu zaczęły się psuć moduły sterujące, co de facto doprowadza do takiej grubej dyskwalifikacji tej klamki i dzięki temu pojawiły się kolejne modele klamek, czyli generacja trzecia, która z kolei miała jeszcze więcej awarii. Kolejna rzecz, która dawała się we znaki użytkownikom Tesla Model S wczesnych wypustów, no to były cieknące ekrany, czyli rozlewające się ekrany i mamy tutaj parę przykładów, Wiktoria Wam da przebitki. Mamy rozlane ekrany od całego MCU, czyli od tego dużego ekranu, rozlane ekrany od instrument clustera. To był problem. Kolejny temat, który się bardzo często dział, siadające pamięci w MCU1, tak w MCU całym, jak i w klasterze, co wymagało ingerencji Tesli lub ingerencji takich warsztatów jak nasze, żeby to naprawić. Na szczęście od dłuższego czasu Tesla oferuje upgrade do MCU2 i tutaj dodatkowa porada, jeżeli szukacie Tesla Model S dla siebie, szukajcie takiej, która już ma MCU2. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że takie MCU2 w Tesli wymiana kosztuje, jeżeli dobrze kojarzę, między 7 a 8 tysięcy złotych, no bo tutaj nie macie możliwości zainstalowania autopilota w tych starszych S-kach, bo one nie mają po prostu kamer i całego tego, jakby tych wszystkich akcesoriów do obsługi działalności autopilota, więc de facto kupujecie tylko nowsze MCU działające szybciej z możliwością korzystania z Netflixa i tych wszystkich dobrodziejstw nowszej platformy. No i pozbywacie się tych problemów, albo przynajmniej odkładacie je na bardzo długo w czasie, problemów związanych z degradacją pamięci. Więc zdecydowanie polecam takie działania. Dodatkowo te ekrany nowsze, one są już dużo bardziej odporne na działanie promieni słonecznych, na rozklejanie się, na wyciekanie hydrożelu. Więc jeżeli szukacie takiej S-ki, szukajcie takiej S-ki po upgrade'zie do MCU2. Kolejna rzecz, która dawała się we znaki użytkownikom tych pierwszych S-ek. Mówię tu o tych S-kach, które
ewidentnie mniej więcej są w tym zakresie cenowym od 40 paru do 60 paru tysięcy, no bo już powyżej to raczej są S-ki dwusilnikowe, które akurat bym polecał, jeżeli byście szukali. I tutaj też się jasno i wyraźnie wypowiem. Gdybyście szukali, jeżeli musicie kupować S-kę, jeżeli ta S-ka musi być tania, to szukajcie wersji dwusilnikowej S85D, S75D albo wszystkie inne wyższe, które mają dwa silniki. Najlepiej, żeby to były dwa małe silniki, wtedy prawdopodobieństwo tego, że coś się z nimi stanie, jest dużo mniejsze niż w sytuacji posiadania takiego silnika. I znowu, kolejna rzecz, która się działa bardzo często i w zasadzie jest to rzecz nienaprawialna ostatecznie, to są te duże silniki. Te duże silniki miały sporo wad, które w tej chwili, albo i w zasadzie już dużo wcześniej, dawały nam bardzo dużo objawów. Pierwszą wadą tych silników było dostawanie się płynu chłodzącego, czyli chłodziwa, do stojana i wirnika. Tak, i ten płyn tam zalegał, po jakimś czasie doprowadzał do spadku izolacji lub nawet do destrukcji izolacji na uzwojeniu i doprowadzał do praktycznie trwałego i nienaprawialnego uszkodzenia stojanów. Przypominam, że było parę firm, które próbowały robić stojany i ostatecznie parametry na przykład tego uzwojenia, które zostało użyte, spowodowały, że zaczęły się masowo psuć inwertery. Także broń Boże, nie idźcie w stronę jakichś prywatnie naprawianych stojanów, tylko jeżeli już musicie robić to dobrze, to po prostu kupcie nowy, remanufakturowany silnik od Tesli. Natomiast to była ta pierwsza przyczyna usterek w tych silnikach. Kolejna rzecz, która dosyć często działa się w tych silnikach i dzieje się coraz częściej, no to degradacja wszystkich łożysk tocznych, które wymagają po prostu wymiany. I tutaj wymiana częściowa, czyli na przykład jeżeli robimy remont silnika i pierwszy problem, jaki zazwyczaj się dzieje, no to oczywiście te łożyska ceramiczne na wirniku, które jak się zużywają, to powodują wibracje, niszczą nam zimmeringie, w sensie uszczelniacze i dostaje nam się woda do stojana. Dodatkowo niszczą uszczelniacz w drugą stronę, czyli dostaje się olej do inwertera, a czasami też i ciecz chłodząca dostaje się do inwertera, co potrafi uszkodzić inwerter, tak jak w tym wypadku krytycznie i po prostu jest wymagana wymiana lub naprawa inwertera, a przy okazji, w momencie kiedy mamy ubytek oleju lub po prostu ten silnik nie był w nim wymieniany olej od dłuższego czasu, dochodzi właśnie do degradacji łożysk stocznych też wewnątrz. I taki naprawdę porządny remont powinien polegać na tym, że przywracamy ten silnik w formie elektrycznej do stanu fabrycznego, wymieniamy łożyska na nowe w przekładni, w dyferencjale i przy okazji te łożyska dajemy nowe też na wirnik. Oczywiście wymieniamy wszystkie uszczelki i wszystkie uszczelniacze. Ja przy okazji Wam pokażę, bo to jest ważne i wielu o tym zapomina. To mamy taki podstawowy zestaw, bardzo podstawowy, do naprawy silnika dla tak zwanych oszczędnych naprawiaczy. My takich napraw nie wykonujemy, natomiast widzimy, że na rynku jest bardzo wiele osób, które chcą próbować takie rzeczy robić samodzielnie, więc udostępniamy taki zestaw do samodzielnej naprawy. To są tylko i wyłącznie uszczelniacze i łożyska do wirnika. To jest bardzo tani zestaw i dodatkowo ultracenna rzecz, której praktycznie nie idzie kupić normalnie na rynku, czyli wszystkie niezbędne uszczelki do silnika. Montowanie silnika na starych uszczelkach nie zawsze jest skuteczne i czasami powoduje problemy, dlatego uważamy, że musi być taki zestaw też w tym zestawie. Kolejna rzecz, którą mamy w ofercie i taką rzecz możecie oczywiście też kupić w innych firmach, to jest coolant cancel. Wielu ludzi ten coolant cancel załatwia poprzez jakieś zwykłe takie niszczenie tego urządzenia, czyli tego urządzenia, w którym przy okazji znajduje się encoder, tak, który tutaj wkładamy i on po prostu odczytuje nam prędkości obrotowe. My uważamy, że zdecydowanie lepiej jest używać takich rozwiązań, a to sobie na wszelki wypadek zachowywać i nie wyrzucać tego, tylko po prostu zamontować urządzenie, które absolutnie doprowadza do skasowania chłodzenia wodnego w tym silniku. No i tyle, jeżeli chodzi o silniki. Przy okazji oczywiście mamy materiał z naprawy takiego silnika, który nakręciliśmy z firmą współpracującą z nami, EV Factor, która jest w naszej grupie, czyli w naszej grupie warsztatów, firmą, która zajmuje się głównie remontami silników i baterii do samochodów elektrycznych i oczywiście głównie dla Tesla Model S. No i właśnie teraz przechodzimy do kolejnych rzeczy, czyli komponenty wysokiego napięcia i bateria. W tych samochodach oczywiście baterie przy tych przebiegach też już miewają problemy i dosyć często zdarzają się samochody, które miały już raz czy dwa razy wymieniane baterie. No i najgorsze, co może Wam się przytrafić, to taki samochód, który akurat będzie miał właśnie baterię do wymiany, no bo jest to relatywnie najdroższy komponent, chociaż na szczęście dynamicznie taniejący do samochodu elektrycznego. Dobra wiadomość jest taka, że te baterie da się naprawiać. To nie są baterie tak precyzyjnie zamknięte jak najnowsze baterie strukturalne w Tesla Model Y i tak precyzyjnie i tak dobrze ochronione przed ingerencją zewnętrznych mechaników,
Także tutaj jesteśmy w stanie naprawdę w miarę łatwo i w miarę przystępnej cenie taką baterię naprawić. Natomiast często zdarza się już, że te baterie są na tyle zdegradowane, że ich naprawa nie ma sensu. Dlatego musicie się uchronić przed zakupem takiego samochodu, który ma tą baterię zdegradowaną bardzo lub w takim stanie, lub inaczej, jeżeli taki stan tej baterii jest lub widzicie, że po prostu bateria w samochodzie nie domaga, no to musi mieć to odzwierciedlenie w cenie takiego pojazdu i na pewno nie możecie zapłacić za niego ceny jak za samochód sprawny. Najlepszą metodą dla kogoś, kto chce podejść do tego ekonomicznie i jednocześnie uzyskać coś na tym, byłoby zastosowanie baterii 75 kWh z nowszych modeli. Dzięki temu uzyskacie szybszą prędkość ładowania, a sama pojemność baterii nie będzie się bardzo różniła od tego, co macie dostępne w baterii S85 po takich przebiegach. Baterie S75 były stosowane do wersji poliftowych, mają troszeczkę inną architekturę, znaczy troszeczkę inne napięcia i ładują się zdecydowanie szybciej na superchargerach i w ogóle na ładowarkach szybkich. Baterie są oczywiście młodsze, są po prostu lepsze. Także zdecydowanie, jeżeli mielibyście taką sytuację, że kupicie samochód ze uszkodzoną baterią, to naprawa w sytuacji baterii bardzo już zdegradowanej po prostu nie ma sensu, dlatego lepiej jest wymienić na baterię nowszą. I tutaj bym rekomendował 75, bo 90 i setki są tak mocno poszukiwane, że po prostu ich ceny są horrendalne i nie ma to absolutnie sensu. Więc w momencie, kiedy kupujecie taki samochód, oczywiście też sprawdźcie bardzo mocno układ klimatyzacji, bo ten układ klimatyzacji jest skomplikowany, posiada chociażby nawet 2 skraplacze mocno narażone na warunki zewnętrzne. I jeżeli będą tam wycieki, to układ klimatyzacji będzie nie domagał. Dodatkowo mamy tutaj też takie żaluzje, które w tym akurat aspekcie są tak na chama odsłonięte, które bardzo często nie działają i ich niepoprawne działanie powoduje, że Tesla też nam limituje szybkość ładowania. Dlatego bardzo na to należy zwrócić uwagę, bo to limitowanie prędkości ładowania nie wynika z temperatur, tylko wynika z tego, że po prostu mamy błąd tych silniczków sterujących. Teraz jeszcze krótko spróbuję jednym tchem w cudzysłowie wymienić resztę potencjalnych awarii. Bardzo często zdarzają się awarie szyberdachów i naprawa tego szyberdachu to jest dosyć skomplikowana operacja, jeżeli on szkodzi się mocno. Także jeżeli macie wersję z szyberdachem, to zwróćcie mocno uwagę. Dodatkowa rzecz, która się bardzo często dzieje, to są awarie zawieszenia pneumatycznego. Duża część tych esek ma zawieszenie pneumatyczne i oczywiście te mają dużo wyższy komfort, natomiast to zawieszenie pneumatyczne już jest bardzo stare. I ono bardzo szybko ulega degradacji, nie bardzo szybko, tylko w tym wieku już naprawdę ulega często degradacji. I jeżeli nie było dbane i naprawiane, to będzie się psuło. Bardzo często mamy problemy z układem hamulcowym, z tylnymi zaciskami parkingowymi i ogólnie z użyciem tarcz, jeżeli samochód był używany powiedzmy w sposób nieświadomy, a dodatkowo mamy bardzo dużo awarii zawieszenia. Znajdziecie na naszym kanale mnóstwo materiałów na ten temat. Znowu Wiktoria Wam tutaj wszystkie linki powrzuca, ale to wszystko trzeba bezwarunkowo w takim samochodzie sprawdzić, zanim się go zakupi. Jest jeszcze kolejna i bardzo istotna, powiedziałbym nawet chyba jedna z najistotniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten samochód, czyli jego pochodzenie. Podstawowy i chyba najważniejszy wyróżnik pomiędzy samochodami, które warto kupować, na które trzeba zwrócić gigantyczną uwagę, a najlepiej ich w ogóle nie kupować, to są samochody legalne z dystrybucji europejskiej, czyli mające w konfiguracji Unię Europejską i samochody sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Samochody sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych nijak nie mogą się legalnie darmowo ładować na superchargerach w Polsce. Samochody powypadkowe, uszkodzone, w ogóle nie powinny się ładować na superchargerach. Jeżeli używacie jakichkolwiek urządzeń, które to obchodzą, no to popełniacie przestępstwo i miejcie tego świadomość. A już w szczególności, jeżeli dochodzi do ładowania za darmo, jeżeli używacie urządzeń, które oszukują systemy Tesli, wiedzcie, że ryzykujecie przypadek kryminalny. Tak po prostu dochodzi do kradzieży i zagarnięcia prądu, który jest czyjąś własnością i nie powinniście tego robić. To jest tylko i wyłącznie sytuacja waszego ryzyka. Jest jedna rzecz, która jest wspólna dla samochodów amerykańskich i dla samochodów europejskich z tych roczników. Ani jedne, ani drugie nie są objęte gwarancją. Natomiast różnica jest taka, że z takim samochodem europejskim możecie, nawet jeżeli macie MCU1, pojedziecie do Tesli i Tesla wam legalnie wymieni MCU1 na MCU2. Mało tego, takie firmy jak nasza, która ma odpowiedni certyfikat, jest w stanie wam również takiej wymiany legalnie z przeniesieniem kont certyfikatów dokonać. Natomiast moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest to zrobić w Tesli, bo raz, że to będzie taniej, dwa, że szybciej. Natomiast w samochodzie amerykańskim po prostu skazujecie się na ciągłą współpracę z warsztatami wątpliwego autoramentu, które będą wam oferować, no nie chcę powiedzieć druciarskie, ale rozwiązania, które już nie do końca odzwierciedlają obecne działanie rynku automotive i aftermarketu w Polsce. Aftermarket w Polsce podnosi się trochę do poziomu zachodnioeuropejskiego i takie działania po prostu są już nielegalne w wielu sytuacjach, więc ryzykujecie wy,
bo to, że ryzykuje ten, który to robi, to jest jego decyzja i to on będzie za to odpowiadał, natomiast wy będziecie współodpowiedzialni, jeżeli będziecie pobierać prąd, będąc świadomymi tego, że ten samochód tego robić oficjalnie nie może. No i teraz, wiedząc już, że decydujemy się z reguły na samochód z Unii Europejskiej, czy tam ewentualnie z Europy, no bo ten obszar jest rozszerzony w rozumieniu Tesli, oczywiście o takie kraje jak Norwegia, czy takie kraje jak Szwajcaria, to musicie zwrócić uwagę, skąd on tutaj przyjechał. Najfajniejszymi rynkami, z których przyjeżdżają samochody elektryczne do Polski, jest Holandia, Niemcy, Dania i te wszystkie rynki, w których warunki klimatyczne są podobne do naszych, nawet trochę bardziej korzystne, a dodatkowo ludzie mają w zwyczaju bardzo dobrze dbać o samochody. I samochód importowany z tamtego regionu ma dużą szansę, że będzie w dużo lepszym stanie niż samochód sprowadzony chociażby z Norwegii. I tutaj nie chcę wam jakby sugerować, że Norwegia jest absolutnie nieakceptowalna, bo oczywiście samochód z Norwegii też może być akceptowalny, ale musicie przyjąć założenie, że samochód, który przyjeżdża z Norwegii, będzie miał do naprawy zawieszenie, hamulce i przynajmniej bardzo dobrze musicie sprawdzić układ klimatyzacji. Samochody z rynku norweskiego i ogólnie z rynków, gdzie występują duże różnice temperatur i mocne zimy, czy na przykład bardzo mocne lata, tak jak w Hiszpanii czy we Włoszech, mają pewne problemy, których te samochody z naszego, powiedzmy, klimatu umiarkowanego nie mają. Tak, i tutaj przede wszystkim wymieniłbym lakier, wnętrze narażone na silną operację słoneczną lub właśnie zawieszenie, które z kolei są narażone na działanie na przykład żwiru, który jest rozsypywany na drogach norweskich, który doprowadza do degradacji po prostu elementów zawieszenia, jak i układu hamulcowego. Także jest tych aspektów dużo i jeżeli szukacie samochodu, to zwracajcie uwagę, oprócz tego, że musi być albo powinien być z Europy, to zwracajcie też uwagę, z jakiego jest kraju. No i kolejna rzecz, że te samochody mają już przynajmniej 12 i więcej lat, a zdarzają się i 13-letnie Tesla. Mówię tu o roczniku 2012, który u nas występuje ultra rzadko. I w tej sytuacji w zasadzie nawet jeżeli traficie na samochód, który jest z takiej dystrybucji, jakiej byście oczekiwali, to wciąż może się okazać, że on już trochę czasu spędził w Polsce, a dodatkowo był samochodem powypadkowym. Dlatego jest jeszcze kolejna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, czyli od kogo ten samochód kupujecie i jaką ten samochód ma historię. To jest rzecz już cholernie trudno mierzalna. I przy tak starych samochodach jest bardzo ciężko namierzyć, natomiast na pewno musicie sprawdzić, czy samochód był powypadkowy. I znowu, powypadkowość jakiegoś samochodu absolutnie go nie dyskwalifikuje. Natomiast bardzo ważny jest jego obecny stan. I znam przypadki, i to całkiem niedawne, przy okazji pozdrawiam kolegę Marcina. Marcin pozbył się czegoś, co psuło mu humor, ale mimo to pozostał przy samochodach elektrycznych i kupił następną, nowszą S-kę, a drugi kolega kupił za niewielkie pieniądze bardzo zadbany egzemplarz. I to jest ok. Tak samo ja sprzedałem swojego X-a. Którego ja posiadałem, był samochodem, który po prostu doprowadził mnie przez mój okres użytkowania do nerwicy. Ja ten samochód doprowadziłem prawie do stanu idealnego i nowy użytkownik, mam nadzieję, też jest zadowolony. No przynajmniej jak na razie przez parę miesięcy nie zgłasza problemów. Przy okazji chcemy z nim nagrać materiał, mam nadzieję, że się zgodzi po paru tysiącach kilometrów użytkowania takiego X-a, bo jestem naprawdę niezmiernie ciekaw, jak to u niego wygląda. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby trafić, co jest akurat ważne, ale trudne, czyli na uczciwego właściciela i żeby przedstawił wam historię tego samochodu. Im dłużej ten samochód jest w Polsce, tym ważniejsze, żeby tą historię udokumentować, bo trafia się w Polsce bardzo dużo nieuczciwych sprzedających i pewnie wszyscy o tym doskonale wiecie. I jak zawsze oczywiście muszę trochę siebie i całą naszą sieć podreklamować. Jeżeli takiego samochodu szukacie, to myślę, że to jest obowiązkowe, że powinniście skorzystać z wizyty w takiej sieci jak eVrepair, czy w takim warsztacie jak eVrepair, żeby ten samochód sprawdzić. W internecie są już dostępne informacje dotyczące tego, w jakiej konfiguracji ten samochód wyjechał z fabryki. Są informacje dostępne, czy ten samochód jest zablokowany w systemie Tesli, czy nie jest zablokowany. Możecie spróbować też zadzwonić do Tesli i zapytać o historię tego samochodu. Z perspektywy naszej mamy też dostępność do historii serwisowej, oczywiście tylko tej historii serwisowej, która była wykonana w Tesli lub tej zarejestrowanej w systemie. Ten materiał jest trochę powtórkowy, ale po prostu jest wielu użytkowników, którzy szukają takich Tesli z darmowym ładowaniem, łudząc się trochę, że dzięki temu będą mieli tani samochód elektryczny, który przy okazji będzie jeździł bezkosztowo. No to od razu wam mówię, że nawet gdybyście kupili samochód prawie że w idealnym stanie, nie obejdzie się bez inwestycji, bo te samochody po prostu mają swoje lata, mają swoje przebiegi i to jest nieuniknione, że kolejne rzeczy będą się w nich psuć. I przy okazji jeszcze raz przypominam, na dole znajdziecie linki do wszystkich naszych filmów na temat Tesla Model S, albo przynajmniej większości, takie kompendium, i to jest ważne, żebyście to przejrzeli. Przypominam, że jeżeli szukacie takiego samochodu i macie jakiś upatrzony, nie napalajcie się, broń Boże, tylko przyjedźcie do eVrepair, my wam ten samochód sprawdzimy i będziecie wiedzieć tak naprawdę, na czym stoicie. I podkreślam, że przy zachowaniu
tej ostrożności, o której mówiłem wcześniej, jesteście w stanie nabyć egzemplarz, który przynajmniej w początkowej fazie użytkowania nie sprawi Wam problemów. Jeszcze raz podkreślam, fajnie gdyby miał NCU2, fajnie gdyby to był zadbany egzemplarz, raczej od prywatnego właściciela lub sprowadzony z tych krajów, o których mówiłem, wtedy jest spora szansa, że sobie trochę dłużej pojeździcie. Samochód wspierany, z legalnymi certyfikatami, którym będziecie mogli w razie sytuacji bardzo krytycznej, w której my nie będziemy Wam w stanie pomóc, pojechać po prostu do serwisu Tesli i serwis Tesli Wam pomoże. Nie odrzuci Was, nie powie, że samochodów ze Stanów Zjednoczonych nie obsługujemy. Samym końcem dodam jeszcze od siebie, że gdybym musiał kupować Tesla Model S, czego ja bym już nie zrobił, to od razu podkreślam, szukałbym wersji pomiędzy rokiem 15 a 16, gdybym oczywiście szukał czegoś taniego, z nieco nowszymi fotelami, czyli raczej celowałbym w rok 16, z autopilotem 1 i z 2 małymi silnikami. Jest to samochód, który relatywnie, to podkreślam, stwarza najmniej problemów i potrafi robić największe przebiegi międzyserwisowe. Tym akcentem dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału i zajrzenia na dół pod te wszystkie linki i do gorącej dyskusji pod filmem. Trzymajcie się, cześć!